Witam Was. Dzisiaj kolejne zioło, które sobie chcę przerobić z Wami. Będzie tutaj mowa o bluszczyku kurdybanku. Ogólnie można powiedzieć, że jest to zioło już praktycznie zapomniane, ale ono zaczęło powracać teraz, można powiedzieć, z takim wielkim hukiem jak gdyby z powrotem, co mnie nawet bardzo cieszy, ponieważ jest to bardzo cenne zioło. On ma ogólnie kilka nazw. Jego dawna, stara taka nazwa to była obłożnik, tak się to nazywało. A jeszcze inna nazwa taka biologiczna to jest, można powiedzieć, bluszczyk ziemny, też go nazywano często. Ma jeszcze kilka innych nazw, ale to są takie główne nazwy, które często są używane. Zioło to kwitnie nam przeważnie od kwietnia do czerwca, taki jest jego okres kwitnięcia, ale można go ogólnie zbierać praktycznie do późnej ziemi. Jest to zioło, które można powiedzieć tak się położy troszeczkę po ziemi i tak do góry wyrasta. Za chwilkę Wam pokażemy dokładnie zbliżenia, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Zbieramy tutaj ziele, zbieramy tutaj kwiaty z tego i suszymy to w temperaturze tak gdzieś koło 35 stopni. Nie za wysoka temperatura tutaj, ponieważ on zawiera olejki lotne. Podobnie można powiedzieć tak jak i w melisie, jeżeli to przesuszymy, chociaż tutaj nie jest jeszcze aż tak tragiczne w melisie, bo melisa suszona no to całkowicie już jest niefunkcjonalna, że tak powiem, ale tutaj też na tę temperaturę trzeba zwrócić uwagę przy suszeniu, bo jeżeli przesadzimy, no to zniszczymy sobie produkt. Tutaj mamy tego bluszczyka kurdybanka, tak to wygląda. On tutaj u mnie dosyć fajnie, nawet dosyć duży urósł, że tak powiem. Bo normalnie on aż taki duży nie rośnie, ale tutaj jest ziemia z dobrym nawozem, bo tutaj konie często spacerują. Dlatego on tutaj dostaje dosyć dużo pożywienia. I teraz tak, on bardzo dobrze poprawia nam trawienie. Pomaga nam także w problemach z trawieniem. Bardzo dobrze działa nam na górne drogi oddechowe, ponieważ pomaga nam usunąć śluz i odprowadzić go z organizmu, no ogólnie przez te metody wydalnicze, czy nerki i tak dalej. Jest też bardzo silnie moczopędny, pomaga nam usuwać zastoje limfatyczne, więc można powiedzieć, że pomaga nam ruszyć naszą lymfę, jeżeli ona po prostu, że tak powiem, się zastoi. Bardzo dobrze pomaga nam również na problemy z płucami typu kaszel, astma i coś w tym stylu. Na wiosnę można pić sobie też sok z niego, taką jedną łyżeczkę po prostu gdzieś sobie do wody dodać. Na ból zęba można gryźć tym chorym zębem również listki bluszczyka, pomaga troszeczkę go ukoić. Wzmacnia nam błony śluzowe, które mają więcej mocy, że tak powiem, odeprzeć te mikroby chorobotwórcze, przez to zmniejsza się ilość śluzu, jakie te błony produkują, co jest bardzo, można powiedzieć, przy zatokach bardzo pomocne. Oczywiście jeżeli jemy zdrowo i tak dalej, bo jeżeli nie jemy zdrowo, to te błony śluzowe, bo one są potrzebne, żeby po prostu ten śluz usuwać i te toksyny z organizmu. Jeżeli to wtedy zastopujemy, to te toksyny wyjdą inną drogą i może nie być to zbyt korzystne. Pomaga nam hamować biegunki ze śluzem. Na zapalenie płuc kiedyś stosowano świeże mleko kozie z sokiem z bluszczyka, taka dawna, stara metoda. Bardzo dobrze działa nam na katar i problemy z zatokami. Można robić okłady z naparów na wrzody, rany, też na bóle zębów można tym też płukać. Poprawia nam apetyt, pomaga oczyścić skórę, poprawia odporność organizmu. Działa wzmacniająco na serce, działa kojąco, uspokajająco, łagodzi nam stres i przez to pomaga jak gdyby uregulować zaburzenia rytmu serca, można powiedzieć, wywołane stresem. Niektórzy mówią nawet, że może spokojnie zastąpić melisę tutaj. Mogę się do tego przychylić, że tak nawet powiem. Bo takie zdania już też na ten temat słyszałem, co do uspokajania. Jest on też starym ziołem stosowanym przez Słowian, ponieważ w Biskupinie znaleziono już jego pozostałości w wykopaliskach. Słowianie również używali go praktycznie w każdej chorobie. Często używali go też zamiast jako pietruszki, przykładowo jako przyprawy, zup i tak dalej, gdzieś dosypywali sobie. Pomaga przy problemach z pęcherzem,
Pomocny przy chorobach skóry, przy kamieniach żółciowych, na ból gardła, przy problemach z nerkami, na zapalenia dziąseł również jest pomocny, ponieważ jest też i przeciwzapalny, rozkurczowy, przyspiesza nam gojenie się ran oraz jest też ściągający, pomaga regulować, regenerować błony śluzowe żołądka, że tak powiem, jeżeli mamy jakieś nadżerki różnego rodzaju i tak dalej. Ma właściwości odtruwające. Naparami można przemywać skórę przy trądziku i innych chorobach skórnych. Pomaga też na problemy ze słuchem oraz na bóle ucha. Wykrztuśnie, przeciwbiegunkowo, w chorobach wątroby, żółtaczce. Wtedy można go razem sobie połączyć z piołunem. Przy kamicy moczowej czy żółciowej też pomocny, ponieważ jest moczopędny silniej, wydziela żółć, zwiększa wydzielanie żółci, można powiedzieć. W braku apetytu, przy liszajach również, przy dzwonieniu w uszach. I tutaj to też jest właśnie ciekawe, bo często się właśnie spotykam z tym dzwonieniem w uszach. Tutaj też to zioło może nam troszeczkę pomóc w tym. Wzmacnia nam ogólnie serce. Można robić również kompresy na problemy ze słuchem i w okolicach uszu oraz na klatkę piersiową przy bólach w klatce piersiowej. To już zalecała Hildegard von Bingen tutaj. Kurdybanek pomaga zagoić również ropiejące rany. I do tego było już dosyć dużo przekazów. Były to też rany przykładowo po ugryzieniu psa, które bardzo ropiały i tak dalej. Również można tym sobie wspomóc w razie jakiejś awaryjnej sytuacji. Bluszczyk ma jeszcze jedną taką, można powiedzieć, super moc, o której też mało kto wie. Pomaga mianowicie nam usunąć ołów z organizmu. To jest też taka ciekawostka przy tych dzisiejszych metalach ciężkich. Również może być to interesujące dla mechaników samochodowych i tak dalej. Tam jest styczność właśnie z takimi rzeczami. I teraz tak, no, zrobimy sobie napar z tego. Jak robimy, to jest jedna łyżka taka, no nie za czubata, można powiedzieć, na szklankę. Parzyć to 30 minut, ale pod przykryciem, ponieważ tam są te olejki lotne i one mogą nam ulecieć. I pije się to po pół szklanki 2 razy dziennie. Ale no jeszcze lepiej działa, może się to znowu niektórym nie spodoba, ale działa niestety jako wywar na mleku, ponieważ zawiera on substancje, które są rozpuszczalne w tłuszczach i mleko takie kozie, bo tutaj bym polecił ogólnie kozie mleko na to, jak już jest takie dosyć tłuste do tego i te substancje wtedy lepiej nam się w tym mleku rozpuszczają, no i to lepiej po prostu działa, że tak powiem. Według jeszcze starej takiej angielskiej recepty suszy się go w cieniu, by nie stracił właśnie tych olejków. Mieli się go wtedy całkowicie na taki proszek i można go sobie wciągać jako tabakę, że tak powiem, do nosa i ma to pomóc nam przy bólach głowy ogólnie, jeżeli jakieś takie występują. Myślę, że chyba temat wyczerpany. Jeszcze jest jedna rzecz, której nie powiedziałem oczywiście. On jest też całkowicie jadalny. Można go normalnie gdzieś do sałatek, do surówek sobie dodawać. Kwiatki również są jadalne, jako dekoracje można sobie używać gdzieś, do jakichś sałateczek sobie dodawać, do zup można go dodawać. Także można sobie go po prostu jeść. Konie nie jedzą to. Dla koni on nie jest za dobry. I dlatego konie go nawet nie ruszają. On tutaj rośnie, konie tutaj chodzą. Także tak to mniej więcej wygląda na temat bluszczyka. Myślę, że temat troszeczkę wyczerpałem, bo pisaliście już kilka razy na ten temat tego bluszczyka, że jest mało informacji w sieci. Także w razie jak zabraknie doktorów, można sobie z tego zioła skorzystać. Dzisiaj jeszcze jedną taką fajną metodę chciałem Wam pokazać, jak można sobie w domu bardzo szybko zrobić samemu taki jak gdyby olejek z bluszczyka kurdybanka.
Jest to domowa metoda, którą po prostu każdy może sobie w domu zrobić i wtedy naprawdę mamy tą superową esencję tego bluszczyka, którą po prostu możemy sobie zakonserwować, przykładowo alkoholem, można tego użyć, można również do lodówki go wstawić na parę dni, nie powinien się zepsuć. Do tego będzie nam potrzebny słoik, tylko słoik jakiś taki, żeby można było go dobrze zakręcić, żeby tutaj nic nie uciekło i tak dalej. I do tego będziemy potrzebowali bluszczyka. I tutaj sobie go będziemy rwać. Jest bardzo fajna metoda. Ogólnie bardzo prosta do zrobienia. Ok, tyle nam powinno wystarczyć. Teraz wkładamy to sobie do tego słoiczka. Tak jak to jest. I zakręcamy to sobie szczelnie. Teraz zostawiamy to na 4 dni w pełnym słońcu stać. Na 4 dni w pełnym słońcu. Tutaj na dole zacznie nam się zbierać taka żółtawa ciecz. I to jest właśnie ten skoncentrowany olejek, który zawiera wszystkie skoncentrowane właściwości tego bluszczyka. Ten olejek później można sobie z alkoholem zakonserwować. Jest tak najlepiej pół na pół, bym powiedział, z jakimś alkoholem brandy. Do tego się ponoć dobrze nadaje. I mamy wtedy superowy produkt. Używać kilka kropelek, nie za dużo, ponieważ to jest skoncentrowana esencja. Można powiedzieć bardzo mocna. Dlatego tak to można sobie zrobić. O bluszczyku kurdybanku wcześniej już film był o całych właściwościach, nie będę się powtarzał. Także tyle i pozdrawiam Was. Dobrze, stało to teraz 4 dni w słońcu. Mam nadzieję, że tutaj coś będzie widać. Jest na dole taki olejek. Próbuję może gdzieś to do słońca dać. Nie chcę trochę ostrości złapać. Nie wiem, czy coś widzicie w ogóle, bo mi tu jeszcze na dodatek świeci po tym. O, jest na dole. Nie, teraz chyba widać. Jest taki olejek. I to jest właśnie ten olejek, który nam się tutaj nazbierał po 4 dniach. No i teraz można go sobie zakonserwować do lodówki, zużyć. Pamiętajcie, to jest skoncentrowane, nie za dużo. Dobrze, także tyle i pozdrawiam.